Po ostatniej serii odcinków o rozmowach rekrutacyjnych jedna z Was zadała mi pytanie, co sądzę o chodzeniu na rozmowy kwalifikacyjne tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić swoje umiejętności, czyli dla tak zwanego sportu. Temat jest o tyle trudny, że poza sprawdzeniem samego siebie wykorzystuję do tego czas innych osób, które mogłyby go wykorzystać w tym momencie na coś zupełnie innego. Tak naprawdę wszystko rozbija się tutaj o intencje. Co sądzę o takim podejściu i gdzie poza rekrutacjami możemy weryfikować swoje umiejętności, a także potencjalną wysokość zarobków w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Kuba. Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Rozmowy IT z perspektywy QA i nie tylko. Na początku tego odcinka warto podkreślić, że nie jestem rekruterem jako takim, tylko jestem osobą techniczną, która przychodzi na rozmowy w celu na przykład pomocy weryfikacji umiejętności danego pracownika, danego kandydata, czy oceny jego, nie wiem, kompatybilności do zespołu, w którym będzie pracował. Dlatego opinie, które przedstawiam w tym odcinku, są moje bardzo mocno subiektywne i niekoniecznie ze wszystkim musicie się zgadzać i w sumie świat byłby nudny, jeżeli zgadzalibyśmy się we wszystkim. Jeżeli masz inne zdanie na tematy, o których dzisiaj będę mówił, koniecznie daj znać w komentarzu, co sądzisz o danych sytuacjach. Według mnie tutaj wszystko rozbija się o intencje. To znaczy, jeżeli idziesz na rozmowę rekrutacyjną z założeniem, że nie będziesz zmieniał pracodawcy i chcesz zweryfikować tylko i wyłącznie swoje umiejętności, ewentualnie sprawdzić, gdzie jesteś w tej hierarchii rynkowej, jeżeli chodzi na przykład o zarobki, no to tutaj ciężko jest zero-jedynkowo odpowiedzieć, czy to jest w porządku podejście, czy nie. Natomiast według mnie raczej patrzę na to mniej przychylnie. To znaczy skłaniałbym się raczej ku opcji, że to nie jest w porządku. Pamiętajmy, że poza weryfikacją siebie i tym, że ja idę na taką rozmowę i poświęcam swój czas, to ktoś musi się do tej rozmowy przygotować, musi ją przeprowadzić. I tak naprawdę poświęca tobie też swój czas. I o ile, no właśnie, proces rekrutacyjny jest otwarty i każdy może się na to zgłosić i może tak naprawdę przyjść na taką rozmowę, jeżeli cię zaproszą oczywiście. Z perspektywy pracodawcy, jeżeli ktoś uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, to może spokojnie założyć, że to jest potencjalny kandydat do objęcia stanowiska w twojej firmie, to znaczy rzadko podchodzi się do kandydata tak, że on pewnie odpuści gdzieś tam później, nie? Tylko raczej zadajemy takie pytania i staramy się dopasować, oceniamy tego kandydata w taki sposób, żeby na koniec procesu rekrutacyjnego ocenić, czy chcemy z takim kandydatem nawiązać współpracę, czy nie. Kiedy na końcu tego procesu okazuje się, że ten kandydat bądź kandydatka nie chce tak naprawdę pracować w naszej firmie, a chciała tylko przyjść i te umiejętności zweryfikować. Oczywiście tutaj taka adnotacja z boku, nie zawsze to będzie takie oczywiste, tak? No bo ktoś może powiedzieć, że przyjąłem inną ofertę albo na razie dziękuję i nie dowiemy się, że przyszedł tutaj z intencją sportu. No ale mimo wszystko, jeżeli na rozmowie już zauważymy, że jest fajne flow i chcielibyśmy takiego kandydata i chcemy go w naszej firmie, wychodzimy do niego z ofertą i on z góry odrzuca naszą propozycję, no to możemy czuć się zawiedzeni. I ja bym to tutaj porównał do takiej sytuacji, kiedy to ty jako kandydat idziesz do jakiejś firmy na rozmowę, uczestniczysz w procesie rekrutacyjnym i bez słowa wyjaśnienia tak naprawdę na końcu słyszysz, że wybraliśmy innego kandydata. Ja bym bardzo chciał, z perspektywy właśnie tej osoby, która chodzi na rozmowy rekrutacyjne jako osoba techniczna, chciałbym, żeby osoby, które biorą udział w takich rozmowach, faktycznie chciały podjąć się tej pracy, żeby było jak najmniej osób, które przychodzą sobie dla sportu. W tym jest jeszcze drugi wymiar, to znaczy im więcej osób będzie chodziło na rozmowy rekrutacyjne z dużym skillem, ale tylko po to, żeby się weryfikować, tym mniej czasu, mniej potencjalnego miejsca jest dla juniorów. To znaczy, jeżeli jakaś firma ma otwartą rekrutację na dane stanowisko i będzie się zgłaszało dużo regularów, dużo seniorów, żeby właśnie zweryfikować swoje skille, to juniorzy, którzy faktycznie szukają pracy, ewentualnie troszkę bardziej doświadczeni testerzy, ale
z nie tak rozwiniętym skillem jak te osoby, które przychodzą sobie dla fanu, mogą mieć po prostu dużo ciężej, żeby się na taką rozmowę dostać. I tutaj wydaje mi się, że ta grupa może być też troszeczkę poszkodowana takim podejściem. Ale, tak jak mówiłem na początku, nie umiem podejść zero-jedynkowo do tego tematu. Po przedstawieniu tych minusów, o których mówiłem przed chwilą, mam w głowie wręcz plusy takiego podejścia. I począwszy od tego, dla którego wszyscy oczywiście chodzą na takie rozmowy dla sportu, to jest to, że faktycznie mogę się bardzo szybko zweryfikować, mogę zderzyć się z oczekiwaniami innych firm, bo może mi się wydawać tak naprawdę, że w mojej firmie jestem super gościem i wszystkie procesy, które mam ułożone, są w ogóle ekstra i tak dalej, albo że to narzędzie znam super i tak dalej, a na rozmowie mogę dostać takie pytania, że otworzy mi to głowę. No w sumie głowę też, ale głównie oczy. Otworzy mi oczy i zrozumiem, że są pewne rzeczy, pewne aspekty czy pewne obszary, których nie do końca umiem i fajnie byłoby się w nich podszkolić. Po drugie hajs, czyli może się okazać, że okej, idę z intencją, nie zmieniam, chcę się tylko otrzaskać na tych rozmowach, ale nagle ktoś może mi jakby nie wiem, w rozmowie o finansach może dojść do tego, że ja rzucę jakąś abstrakcyjną dla mnie kwotę, a się okaże, że firma uważa, że to w porównaniu z moją kandydaturą nie jest abstrakcyjna kwota, jak najbardziej jest w stanie ci takie pieniądze dać. I to nawet niekoniecznie musi wpłynąć na to, że twój pracodawca da ci tyle pieniędzy, bo wtedy może się okazać, możesz się utwierdzić w tym przekonaniu, że jednak no kurczę, w obecnym miejscu już uderzam o ten sufit, więc może warto jednak zmienić miejsce pracy, pójść gdzie indziej. Więc to jest pewnego rodzaju plus. Kolejna sprawa to to, że twoja kandydatura wcale nie musi być wymazana od razu po tym, jak zakończysz proces rekrutacyjny i na przykład odmówisz podpisania umowy. Firma jak najbardziej może się do ciebie po jakimś czasie odezwać, oczywiście, chyba że zdecydujesz inaczej i postanowisz poprosić ich o wymazanie twoich danych osobowych. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz, to oni zawsze mogą się do ciebie odezwać za jakiś czas, kiedy tobie to podejście może się już zmienić, możesz być jednak open to work i tak naprawdę obie strony dzięki temu mogą potencjalnie zyskać w przyszłości. Kolejna sprawa to jest coś, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach i też na początku tego, że firma też musi się sprzedać kandydatowi i może się okazać, że mimo, że idę na taką rozmowę z podejściem, nie będę zmieniał, chcę po prostu zobaczyć, gdzie w tym wszystkim jest mój skill z SOAP-UI na przykład, może się okazać, że po rozmowie, po nawiązaniu fajnej więzi z rekruterami, z tymi osobami, które mnie przepytują, czuję jakby taki fajny vibe, fajne flow i mogę zacząć rozważać jednak zmianę tego środowiska, co może finalnie wyjść mi na dobre, bo też jakby nie zachęcam nikogo do tego, żeby siedział w jednej firmie przez 10 lat, chyba że projekty w danej firmie są naprawdę bardzo dynamiczne, mamy dużo różnych projektów, możemy dużo różnego skilla złapać. No jeżeli firma skupia się na konkretnie jednym obszarze, no to jednak fajnie czasami pójść gdzieś indziej, złapać tego skilla, popatrzeć jak to wygląda gdzie indziej i nawet potencjalnie później wrócić do tej twojej macierzystej firmy. I to są plusy, które mogą się pojawić w momencie, kiedy będziemy chodzić na te rozmowy rekrutacyjne, nawet z założeniem, że idziemy tylko po to, żeby się sprawdzić. Ale tak myślę, że po podsumowaniu tych plusów, minusów, jeżeli miałbym wydać swoją opinię, to trzymałbym się tego, że jeżeli idziesz z założeniem, że tylko i wyłącznie chcesz otrzaskać swoją pozycję, w sensie chcesz zobaczyć, gdzie jesteś w tym otoczeniu, czy jesteś w stanie taką pracę zdobyć, ale nie zmienisz jej za cholerę, to raczej nie jestem fanem tego podejścia i tutaj raczej skłaniałbym się ku temu, żeby weryfikować swoje umiejętności gdzieś indziej i zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast jeszcze w kontekście chodzenia na te rozmowy, jeżeli wiem, że są pewne rzeczy, które mógłbym zmienić. Nie pali mi się tyłek i nie muszę zmieniać w tym momencie, ale chciałbym się rozejrzeć, chciałbym zobaczyć i jestem otwarty, idę z tym mentalem, okej, zobaczymy co tam jest, jeżeli będzie fajnie, to się zastanowimy, jeżeli się dogadamy, to jak najbardziej przyjmuję jakby taką możliwość do wiadomości, że zmienię miejsce pracy.
jak najbardziej jestem za tym, żeby chodzić. Tak samo z perspektywy kandydata, jak i z perspektywy rekrutera uważam, że rekrutacja jest nie tylko od sprzedania skilli technicznych, ale właśnie też tego, w jaki sposób pracujemy, tej filozofii, czy w ogóle klimatu, więc może być tak, że ja chcę, wiecie, chodzenie na rozmowy rekrutacyjne dla sportu powoduje, że uczestniczymy w procesie, a koniec końców ani jedna, ani druga strona nic z tego nie ma. I tak naprawdę takie sytuacje też mogą się zdarzać właśnie w tym kontekście, że idziemy, chcemy zmienić pracę, ale jednak coś nam tam nie pasuje, jednak mówimy, dobra, nie, jednak tutaj do tej firmy nie chcę, bo oni są jacyś dziwni. Może tak być jak najbardziej, ale to jest zupełnie inaczej, kiedy są rzeczy, które faktycznie nam nie pasują i nie chcemy pracować w danym środowisku, niż kiedy czujemy, że wszystko jest w porządku i chcielibyśmy z takimi ludźmi pracować, ale no nie lubię zmian i na razie nie będę zmieniał mojej firmy. No tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o te intencje i o takie, nie wiem, można powiedzieć, czyste sumienie. Jeżeli jesteś z tym okej, że idziesz i później powiesz, że no coś jednak nie zagrało, a ty i tak od samego początku nie chciałeś zmieniać tej pracy, no okej, no możesz chodzić tak naprawdę, tak? No są pewne plusy takiego podejścia, tylko one są raczej na tej stronie dla kandydata, w sensie to kandydat na tym zyskuje niż potencjalny pracodawca. Jeżeli chodzi o mnie, uważam, że jeżeli nie chcesz zmieniać pracy i nie wybierasz się nigdzie indziej, to zostań w miejscu, w którym jesteś, dogadaj się ze swoim pracodawcą, natomiast jeżeli czujesz, że coś cię uwiera i chciałbyś potencjalnie coś zmienić, ruszaj na podbój i jak najbardziej spróbuj swoich sił gdzieś indziej. Ze względu na to, że ta kwestia dotyka także kadry zarządzającą, poprosiłem o opinię na ten temat kierowniczkę obszaru, w którym pracuję. Pobawię się teraz w lektora i przeczytam Wam, co sądzi Kasia Gorzechowska, kierowniczka Financial Software Solutions w Macolab. Moim zdaniem chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne bez jakiejkolwiek chęci zmiany pracy to trochę jak wychodzenie na randkę tylko po to, żeby zjeść darmową kolację. To nie fair wobec rekruterów, którzy poświęcają swój czas, a my tylko udajemy, że jesteśmy zainteresowani. No i w dodatku to nie buduje zaufania, bo jak ktoś zaczyna rozmowę od kłamstwa, to jak można mu zaufać w przyszłości? Nie do końca rozumiem, co można osiągnąć chodząc na rozmowy kwalifikacyjne just for fun. Czy chodzi tylko o to, żeby podbudować własne ego? Bo chyba nie dla podniesienia kwalifikacji. Warto przemyśleć skutki udziału w takich rozmowach. Świat IT jest bardzo mały, a spalone mosty ciężko odbudować. Dodatkowo ryzykujemy pogorszenie relacji z obecnym pracodawcą. Odwracając pytanie, czy chciałbyś poświęcać swój czas na chodzenie na rozmowy na stanowisko, które w rzeczywistości nie jest do obsadzenia? Szanujmy się wzajemnie. Co do sprawdzenia swoich umiejętności gdzieś indziej niż na rozmowach rekrutacyjnych, jest do tego masa miejsc. I tak naprawdę najważniejsze takie miejsca, o których mógłbym powiedzieć, to tak, przede wszystkim meetupy. I tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby na meetupy chodzić po to, żeby posłuchać, co ktoś inny mówi, bo tutaj mogę się otrzaskać o tyle, że pójdę, posłucham, powiem, okej, wszystko wiem, nic nowego, wszystko wiem, niczego nowego się nie dowiedziałem. Ale chodzi mi bardziej o to, że na meetupy zazwyczaj chodzi duży przekrój osób, ale jednak ukierunkowanych powiedzmy na daną technologię czy w danym obszarze. Dzięki temu możesz z takimi osobami pomiędzy meetupami, po meetupie nawiązać pewnego rodzaju relacje, możesz z nimi porozmawiać i to z nimi możesz zderzyć też swoje kompetencje, możesz porozmawiać o pewnego rodzaju podejściach i tak dalej. Więc jest spora szansa, że będziesz mógł się od tych ludzi czegoś nauczyć, wymienić się z nimi wiedzą, a może nawiązać jakąś fajną relację, która się też przerodzi później na relację biznesową. Podobnie jak z meetupami, konferencje są bardzo fajnym miejscem do tego, gdzie z konferencjami też jest tak, że są takie panele dyskusyjne, są panele networkingowe, które są przeznaczone stricte do tego, żeby właśnie się zacząć gdzieś tam wymieniać kontaktami, wymieniać różnymi doświadczeniami i to też jak najbardziej polecam. Jest też coś takiego jak hackatony / testony, gdzie podobnie jak deweloperzy siadamy powiedzmy na dany okres i dewelopujemy jakąś aplikację i koniec końców dzielimy się jakimiś rezultatami, to w kontekście testowania jest dokładnie to samo, czyli mamy jakieś aplikacje, siadamy, zaczynamy to testować
i w zależności od naszego wyniku, ile błędów znajdziemy, jak to fajnie zaraportujemy i tak dalej, no dostajemy jakieś punkty, koniec końców mamy klasyfikację, tak, mamy podium i jakieś tam nagrody. To jest bardzo fajne ćwiczenie do tego, żeby sprawdzić właśnie swojego skilla w niektórych rzeczach. Oczywiście hackatony mogą być ukierunkowane pod pewne technologie czy pod pewne obszary, więc jak najbardziej polecam poszukać informacji na ten temat. I ostatnim takim miejscem, które przychodzi mi na myśl, są grupy społecznościowe odnośnie testowania. Myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, jeżeli napiszesz post, w którym ogłosisz, że sam chcesz zrobić taki hackathon testowy, albo że chcesz się sprawdzić w jakimś narzędziu i z kimś się pokonkurować, albo po prostu z kimś porozmawiać, kto ma większe doświadczenie niż ty. Myślę, że nie będziesz miał najmniejszego problemu, żeby znaleźć odpowiedniego kandydata do tego, żeby spróbować po prostu wejść w jakąś taką interakcję. Jeżeli film ci się podobał, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, jeżeli masz takie samo lub inne zdanie na temat tego zagadnienia, tego tematu. Bardzo chętnie wejdę w dyskusję, bo uważam ten temat za ciekawy i naprawdę głęboki i tak jak mówiłem w odcinku, nie ma tutaj według mnie takiej zero-jedynkowej odpowiedzi. Dzięki, że byliście ze mną. Mówiło się do was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki.